Witam Was w kolejnym poradniku z tego samego miejsca około 3,5 roku później. Tym razem ponownie jadę do Zony na krótszy okres trzydniowy i jak zwykle przedstawię Wam dokładnie jak taka wycieczka wygląda i mniej więcej co trzeba zrobić, aby w ogóle się na nią wybrać. Tak więc zapraszam do oglądania i widzimy się za 3 dni. W ostatnim czasie wycieczki do Zony zaczęły cieszyć się sporym zainteresowaniem. Niewątpliwy wpływ na ten stan miał serial HBO Czarnobyl. Bardzo dobrze zrealizowany i wysoko oceniany serial sprawił, że zainteresowanie katastrofą oraz jej skutkami znacznie wzrosło. Tylko w pierwszych 10 miesiącach tego roku strefę wykluczenia odwiedziło około 108 tysięcy turystów. Wśród nich znalazło się ponad 9 tysięcy Polaków. Około 40% wzrost zainteresowania przełożył się oczywiście na poszerzenie ofert biur oferujących eksplorację strefy. Obecnie do Zony możemy wybrać się helikopterem, jak i promem. Jednak ponieważ te opcje są dostępne tylko dla turystów wyruszających z Kijowa, a ich ceny do małych nie należą, skupmy się na ofertach polskich biur podróży. Jednym z takich biur jest biuro o dość specyficznej nazwie napromieniowani.pl. Jednak niech Was ta nazwa nie zwiedzie, gdyż prowadzą ją osoby z doświadczeniem, które oprócz organizowania wycieczek do Czarnobyla czy Fukushimy zajmują się także niesieniem pomocy dla pozostałych mieszkańców strefy zwanych samosiołami. Są to ludzie starzy, schorowani, którzy często nie mają dostępu do opieki zdrowotnej, bieżącej wody czy prądu. Aby wyruszyć do strefy wykluczenia należy spełnić kilka warunków. Po pierwsze należy mieć ukończone 18 lat, posiadać paszport, który w momencie przekraczania granicy będzie ważny jeszcze przez co najmniej 3 miesiące. Jeśli nie posiadacie paszportu, to pamiętajcie, że jego wyrobienie zajmuje od 2 do nawet 8 tygodni. Koszt wyrobienia paszportu to koszt 140 zł. Kiedy spełnicie te wymagania, pozostaje wybrać interesującą Was opcję wycieczki. Nasza podróż ponownie rozpoczyna się pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. Kontrolnie wykonuję pomiar promieniowania, aby mieć porównanie do sytuacji w strefie. Po spakowaniu bagaży około godziny 21 wyruszamy w stronę przejścia granicznego w Dorochusku. Pierwszy przystanek zaliczamy jeszcze w Polsce przed Lublinem. Po 45 minutach postoju ruszamy dalej. Około godziny 1:30 nad ranem docieramy do granicy, gdzie przejdziemy 2 odprawy. Postój na granicy polskiej trwa około 25 minut, po czym jedziemy na kontrolę po stronie ukraińskiej. Tutaj odprawa skończyła się o godzinie 2:35, po czym możemy przekroczyć granicę. Pamiętajcie, że po przekroczeniu granicy należy ustawić zegarki o godzinę do przodu. W tym momencie radziłbym wyłączyć transmisję danych w telefonie. Pamiętajcie, że Ukraina nie należy do Unii Europejskiej, więc przeglądanie Facebooka może szybko zrujnować Wasz portfel. Ale spokojnie, za chwilę na najbliższej stacji będziecie mieli okazję zakupienia ukraińskiej karty SIM, a także wymiany waluty na hrywnę. Jeśli chodzi o prędkość internetu, to muszę przyznać, że w ciągu minionych 3 lat poczyniono ogromne postępy. Standard 4G jest już wspierany, co przekłada się na nie najgorsze transfery. Przynajmniej w pobliżu większych miejscowości. Przez większość drogi internet działał słabo. Teraz czeka nas 3 godzina podróż do miejscowości Sarny, gdzie w restauracji Pasta Mia jemy śniadanie. Jak widzicie, włoski zestaw śniadaniowy z herbatą kosztuje tylko 86 hrywien. O godzinie 7 po zjedzeniu śniadania wita nas piękny świt. Kontynuujemy podróż do Kijowa. O godzinie 11:50 docieramy do hotelu Turysta w Kijowie. Tu spędzimy najbliższą noc. Jeśli chodzi o sam hotel, to muszę przyznać, że jest dobrze. Pokoje są dosyć skromne, jednak posiadają telewizor, lodówkę i co najważniejsze, klimatyzację. W hotelu znajduje się także Wi-Fi, jednak szybsze transfery osiągniecie korzystając z sieci komórkowej. Mamy tutaj wybór, zwiedzać Kijów w grupie lub samemu. Wybraliśmy tą pierwszą opcję. Metrem udajemy się do Muzeum Czarnobylskiego, w którym oprócz bogatej liczby eksponatów z Czarnobyla znalazła się także instalacja poświęcona Fukushimie. Następnie udajemy się na obiad do Pyzatej Chaty. Po obiedzie nasza grupa rozdzieliła się na kilka mniejszych. W dalszej części wieczoru zwiedziliśmy Majdan oraz zakupiliśmy kilka pamiątek. Między innymi medal, który otrzymywały osoby zajmujące się likwidacją skutków katastrofy czarnobylskiej. Ostatnim punktem wieczoru jest spotkanie integracyjne w jednym z barów. Następny dzień rozpoczyna się dość wcześnie. O godzinie 7 ruszamy na śniadanie, po którym opuszczamy hotel i już o godzinie 8 kierujemy się do Iwankowa. Tam uzupełniamy zapasy w pobliskim sklepie. Następnie udajemy się do pierwszego punktu kontrolnego strefy 30-kilometrowej. Po drodze zostajemy zapoznani z regulaminem strefy oraz otrzymujemy ogólne rady dotyczące eksploracji, jak i zachowania w strefie. Jeśli chcecie poznać regulamin strefy, zapraszam do mojego pierwszego poradnika, do którego link znajdziecie w opisie filmu. Do punktu kontrolnego strefy 30-kilometrowej przybywamy o godzinie 11:30. Pierwszą nowością, jaką można zauważyć, są 2 budki sprzedające pamiątki. Jednak radzę wstrzymać się z zakupami, gdyż w Czarnobylu można kupić je taniej. Kolejną rzeczą, której nie było w latach poprzednich, są dawkomierze indywidualne, które otrzymuje każdy uczestnik wycieczki. Załatwienie wszystkich formalności trwa godzinę.
W końcu możemy przekroczyć pierwszy punkt kontrolny. Po kilkunastu minutach docieramy do hotelu po lesie. Tutaj warunki są już łagodnie mówiąc skromniejsze. Jedna toaleta i prysznic przypadają na 3 pokoje. Brakuje tu telewizora, a Wi-Fi jest tak wolne, że lepiej je pominąć. Po szybkim wypakowaniu bagaży ruszamy na eksplorację zony. Jeszcze szybko przeprowadzam pomiar promieniowania i jak widzicie, mity o ogromnym promieniowaniu w zonie możemy włożyć między bajki. Pierwszą atrakcją, którą zwiedzamy, jest wystawa pojazdów biorących udział w usuwaniu skutków katastrofy. Następnie przekraczamy granicę 10-kilometrową i kierujemy się na chłodnie kominowe. Kolejnym przystankiem jest Prypeć. Po przekroczeniu punktu kontrolnego rozpoczynamy nocną eksplorację, w trakcie której zwiedzamy szpital i szkołę numer 2. O godzinie 18:30 kończymy zwiedzanie, gdyż w strefie 10-kilometrowej godzina policyjna rozpoczyna się o godzinie 19:00. Jednak zanim ją opuścimy, musimy obowiązkowo przejść przez bramki dozometryczne. Jeszcze przed kolacją kierujemy się do jednego z czarnobylskich sklepów, aby uzupełnić zapasy. Ponieważ hotel Polesie nie posiada stołówki, kolację zjemy w hotelu 10. Po niej wracamy do naszego hotelu. Przypominam, że w Czarnobylu godzina policyjna rozpoczyna się o godzinie 22:00. Czas na małe porady. Jeśli zabieracie ze sobą sporo sprzętu, który wymaga naładowania, radzę zabrać dodatkowy przedłużacz z większą ilością gniazd. Po zakończeniu eksploracji dobrym pomysłem będzie przetarcie sprzętu mokrymi chusteczkami, aby zmyć z nich wszelkie zanieczyszczenia. Eksploracje zony trwają od 8 do 9 godzin, więc warto zabrać ze sobą coś do jedzenia i picia. Należy także pamiętać, aby cały czas mieć przy sobie paszport. Jeśli chodzi o filmowanie zony z drona, teoretycznie istnieje taka możliwość. Pozwolenie na używanie drona kosztuje 150 €. Jednak przyznanie pozwolenia jest zależne od Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Niestety, ja takiego pozwolenia nie otrzymałem. Kolejny dzień rozpoczynamy pobudką o godzinie 6:30. O 7:20 kierujemy się do hotelu 10 na śniadanie. Następnie ponownie przekraczamy strefę 10-kilometrową i ruszamy na oko Moskwy i przylegający Czarnobyl 2. Kolejnym punktem wycieczki jest wieś Lelew. Jadąc do Prypeci tylko na chwilę zatrzymujemy się przy znaku Prypeć. Z powodu transportu radioaktywnych odpadów teren wokół znaku, jak i cała droga zostały skażone. Dlatego w tym miejscu nie wychodzimy z samochodu. Będąc w Prypeci kierujemy się na jeden z 16-piętrowych budynków, aby podziwiać niesamowitą panoramę miasta. Następnym punktem eksploracji są zakłady Jupiter. Razem z Janem postanawiamy eksplorować jego podziemia. Jak widzicie, aby wejść do podziemi zakładów Jupiter należy się odpowiednio przygotować. Całe te zabezpieczenia mogą wydawać się zbędne, jednak w podziemiach można natknąć się na pewne rzeczy, nazwijmy je nieprzyjaznymi dla zdrowia, więc ostrożności nigdy za wiele. Drugi dzień kończymy spacerem po wesołym miasteczku. Około godziny 19:00 przechodzimy przez bramki dozometryczne i opuszczamy strefę 10-kilometrową. Robimy małe zakupy i ruszamy na kolację. Korzystając z okazji, wspólnie z Janem zorganizowaliśmy transmisję na żywo prosto z Czarnobyla. Jeśli chcecie się z nią zapoznać, link znajdziecie w opisie filmu. Trzeci i ostatni dzień rozpoczyna się tradycyjnie pobudką o godzinie 6:30. Po zjedzeniu śniadania jedziemy do elektrowni, gdzie spędzimy większość dzisiejszego dnia. W trakcie kolejnych godzin zwiedzamy centralę sterującą, komputer centralny, sterownię bloku 3 oraz 4. Ponadto mamy okazję stanąć na płycie reaktora RBMK. Po zwiedzeniu elektrowni jemy obiad w stołówce pracowniczej, a następnie powracamy do Prypeci na dalszą eksplorację. Tam eksplorujemy bazę transportową, chwytak oraz mieszkanie Wasylija Ignatenko. Około godziny 16:00 po raz ostatni przechodzimy przez bramki dozometryczne i jedziemy do hotelu, aby wziąć prysznic. Po nim spożywamy kolację w 10 i ruszamy na granicę strefy 30-kilometrowej. Oddajemy dawkomierze indywidualne, które zarejestrowały przyjętą przez nas dawkę promieniowania. Okazuje się, że w ciągu 3 dni w zonie przyjąłem zaledwie 11 mikrosievertów. Około godziny 18:00 opuszczamy strefę 30-kilometrową i kierujemy się w kierunku granicy. Pod Pałac Kultury i Nauki przybywamy o godzinie 10:30. Czas na małe podsumowanie kosztów takiej wycieczki. Sama wycieczka to wydatek 1790 zł. Wejście do elektrowni kosztuje 3300 hrywien, czyli około 530 zł. Na pamiątki w zonie wydałem około 2500 hrywien. Jednak muszę przyznać, że kupiłem ich całkiem sporo. Kilka dni eksploracji minęło bardzo szybko. Zmęczeni, ale jednak zadowoleni i wracamy powoli do domów. Mam nadzieję, że materiał będzie dla Was przydatny przy planowaniu swojej wyprawy do strefy wykluczenia. Do zobaczenia.